linie, powiększyć małe przestrzenie. Zapraszam. Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się z Wami moim doświadczeniem w dziedzinie architektury. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem, zapraszam na mój kanał, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Z chęcią zrobię film o czymś, co Was interesuje. A dzisiaj temat powiększania przestrzeni. Zapraszam. Na pierwszy, dość banalny sposób powiększania przestrzeni to oczywiście lustra. I nie wyłączajcie od razu tego filmu. Wiem, że to banalne, ale tutaj trzeba wiedzieć, jak te lustra użyć. I jeżeli chcemy powiększyć przestrzeń, lustra są pewnym wgłębieniem przestrzeni, przeciągnięciem przestrzeni. Więc musimy użyć tych luster w odpowiednich miejscach, tak żeby przeszły nam linie. Na suficie, na podłodze jakiś element odbił się i stworzył nam przestrzeń. I tutaj bardzo istotna sprawa, dobrze jest umieszczać lustra od sufitu aż do podłogi, tak żeby te linie przechodziły. Bardzo istotna sprawa. Numer 2 to ciemne kolory w odpowiednich miejscach, taka ściana akcent. O czarnej ścianie macie film na moim kanale, serdecznie zapraszam do obejrzenia, więc już tutaj nie będę się powtarzać, ale chodzi o jakiś ciemny kolor, który nam wciągnie jedną ścianę i ją przesunie, ponieważ ciemne kolory pochłaniają i mogą przesuwać nam w przestrzeni różne elementy. Do tego taka generalna zasada projektowania przestrzeni, żeby ją powiększyć, to jest jej ład i harmonia i perspektywa. I uzyskuje się to w taki sposób, że budujemy linie, te linie przechodzą, linie drzwi przechodzą w linię szafek, linie blatów przechodzą w linię biurka, linię stołu i jak gdyby mamy taką ciągłość zachowaną w przestrzeni, dzięki temu mamy spójność. Nie możemy dzielić, to jest bardzo ważne, nie możemy dzielić, czyli idzie nam jedna linia, staje, idzie nam druga linia, trzecia linia, czwarta, to wprowadza chaos, powoduje, że nasz wzrok się zatrzymuje na tej linii i zmniejsza przestrzeń. Nie możemy też używać za dużo kolorów, bo kolory tak samo jak te linie będą nam dzieliły przestrzeń, a my musimy ją uspójnić, żeby dać jej oddechu. I tutaj malowanie kawałka ściany w jednym kolorze, kawałka ściany w drugim kolorze, a innej ściany w ogóle na inny kolor wprowadzi taki chaos i taki podział, że ta przestrzeń będzie nas przytłaczała i będzie wyglądała na mniejszą. Więc warto używać nawet tego samego koloru we wnętrzu. Zasada jednej ściany to jest nasz kolejny podpunkt, czyli zasada, że możemy jedną ścianę jakoś udekorować, ona może się jakoś wyróżnić, może być cała z obrazami, z medalami, z jakąś kolekcją, z czymś, co Was interesuje, ale tylko jedna. Tylko jedna. To może być ta ściana z akcentem, na przykład z ciemniejszym kolorem, albo z czymś, co podbije tą ścianę, tą Waszą kolekcję, ale tylko jedna ściana. Tak, żeby ona stwarzała tylko akcent, a jak się odwrócimy, to żebyśmy mieli cały czas tą perspektywę. Dzięki temu ona będzie trochę obciążona, cofnie się, a nie stworzy chaos całym w tym wnętrzu i zacznie dzielić. To jest bardzo ważna zasada jednej ściany. Oczywiście bez oświetlenia się nie obejdzie. Oświetlenie to jest bardzo ważny temat. W jednym filmie, kilka filmów trzeba nakręcić na ten temat, ale co dla mnie jest istotne przy powiększaniu przestrzeni, to to, żeby było dużo źródeł różnego światła, ale takich, żeby znowu tej przestrzeni nie dzielić, tylko ją uspójniać, więc raczej w jednej barwie. Ja bardzo lubię barwę 3000K, to jest taka delikatna barwa o ciepłym odcieniu, dlatego warto to użyć i warto też nie używać oświetlenia, które nam dzieli, na przykład ściany, kinkiety, które mają różne elementy podziałowe, tylko raczej tworzy płaszczyzny i raczej oświetla płaszczyznami. Jeżeli chcecie takie małe akcenty w małej przestrzeni, to mogą być pojedyncze lampki, które tworzą klimat, ale nie oświetlenia, które dzielą.
I ostatnia, ale bardzo ważna rzecz to jest wykorzystywanie multifunkcjonalnych mebli, ponieważ tych mebli nie może być za dużo. Czyli generalnie redukcja mebli, która nam pokaże więcej podłogi, pozwoli, że oszuka trochę nasz wzrok i będzie się wydawało, że tej przestrzeni jest więcej. Czyli musimy unosić elementy do góry, żeby nie stało nam dużo na podłodze i jednocześnie redukować ich ilość, nadając im multifunkcjonalne znaczenie. Na przykład przy stole mamy 5 krzeseł i zamiast 5 krzeseł robimy 3 krzesła i zamiast 2 stawiamy ławę, która jest jednocześnie przestrzenią magazynową, bo ją się otwiera. Taką ławę możemy przesunąć później do kanapy, mieć podnóżek. I w ten sposób mnożymy sobie funkcje, jednocześnie redukując meble. To spowoduje, że będziemy mieć większy porządek, ale też większą funkcjonalność tego wnętrza. Mam nadzieję, że wszystkie te pomysły zabierzecie ze sobą i trochę powiększycie Wasze przestrzenie. Jeżeli Wam się podobało, zapraszam kciuki w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji, a tymczasem do zobaczenia.